Uwaga, niespodzianka, główny szlak karpacki. Spacer po szlaku, którego przejścia, na ile wiem, zimowego przejścia jeszcze nikt nie udokumentował. Dookoła tyle śniegu, a ja sobie leżę w suchym. Tak właśnie wygląda moje podejście. Trochę trudne warunki na terek, ale za to tada! No to co, ja w namiocie. 5:40. Żyje. Mamy wilka. Coś tego jelenia musiało zjeść. Ta sytuacja nad potokiem troszkę mną wstrząsnęła. To pierwszy ogień od 3 dni. Jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości, czy niedźwiedzie zasnęły, to proszę bardzo. Tędy sobie szedł misiu. Kosmiczny po prostu pejzaż. Pierwsze kroki zasuwam na stację metra, potem śmigam na dworzec centralny, a następnie po nową przygodę. Na stacji metra, w ciepełku, pociąg. Dogadnie wagony metra odjeżdża, ale nie w tą stronę. Dotarliśmy. Policji i ochrony, powiem szczerze. Na razie widzę więcej niż pasażerów. Zaraz się zorientuję, skąd odjeżdżamy pociąg. Dobra, idziemy na peron. I mój wagon. Czysty przypadek. Można? Można. Jesteśmy w pociągu. Szukamy miejsca. Miejsce 85. To gdzieś tutaj. Za dużo ludzi nie ma. Myślę, że spokojnie coś ogarniemy. Dobra, to tutaj.
mróz jakieś 14 stopni, ale jeszcze to sprawdzę. To jest pierwszy dzień mojej wędrówki. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile zajmie mi to czasu, ile będę szedł. Wszystko zależy od tego, jaki będzie fan. A żebyś wiedział, gdzie jestem, uwaga, niespodzianka, główny szlak karpacki. Zaczynam z Grybowa. Nie mam szczególnych planów, ile czasu będę szedł, ile dni. Traktuję to jako zimowy rekonesans, dlatego że jak do tej pory nigdy, no nie licząc wejścia na rysy, nie wędrowałem zimą, dlatego zawsze musi być pierwszy raz, a jeżeli ma być rozpoznanie bojem, to najlepiej z grubej rury. A takim właśnie wydaje mi się spacer po szlaku, którego przejścia, na ile wiem, zimowego przejścia jeszcze nikt nie udokumentował. Nie mam na tą chwilę aspiracji, żeby przejść całego szlaku, ale zawsze to fajnie będzie połazić sobie po ośnieżonych graniach. Powolutku wychodzę z Grybowa. Po drodze jeszcze wstąpiłem do apteki, nadrabiając troszkę czasu, ale zaopatrzyłem się w cytrynian magnezu i tłusty krem ochronny do twarzy, bo niestety trochę się zagapiłem i nie kupiłem go wcześniej, aczkolwiek trudno, żebym kupił, gdyż akcja była bardzo szybka, spontaniczna i nie bardzo była możliwość, żeby się do niej dobrze przygotować. Pierwsze kilometry za nami. Powolutku drapujemy się na wzgórza. Za chwilę będzie przed nami góra, która się nazywa Chełm. Przepuszczałem samochód. Niewysoka, coś koło między 700 a 800 metrów nad poziomem morza. Przewyższenie od stacji, która znajduje się 340 metrów nad poziomem morza, jest niewielkie, ale na rozgrzewkę wystarczy. Wejście na Chełm jest bardzo strome, także myślę, że będę miał przesmak tego, co mnie czeka. Później, o ile się nie mylę, znowu będzie trochę asfaltu i już nie będzie za dużo ostrych podejść. Tak wygląda droga. Za dużo filmować raczej nie będę, dlatego że na wietrze ręka lekko się ochładza, szczególnie, że mrozek jednak czuć. Ładna kurzawka. Wiatr się daje troszkę na znaki. Z takich ciekawostek, o, mini trąba powietrzna idzie na nas. Może wir, trąba, za dużo powiedziane. Niestety odpięły mi się okulary od szelek w plecaku, także zostałem pozbawiony tak fajnej rzeczy potrzebnej. Zastanawiam się właśnie, jakie kroki poczynić w tym kierunku, aby drogą pusta nabyć. Nawet nie wiem, jak mnie słyszysz, bo wiatr jest straszny, także chyba nie będę już kręcił.
hełm. Generalnie widać, że ktoś tu się szarpał. Nie wiem. Jakiś kład może. Nie mogę nagrywać, bo niestety jest wiatr i ręka mi odpadnie za chwilę. Przełączę kamerkę, pokażę wam, jak wygląda podejście. Początek podejścia. Sądziłem, że śnieg może być głębszy, ale nie jest. W związku z tym idzie się w miarę dobrze. Sądzę, że zajmie mi to dużo więcej czasu niż poprzednim razem. Nie wiem, czy wiatr nie zagłuszy moich słów, ale podzielić się z wami chciałem momentem, kiedy to pierwsze podejście dobiega swojego kresu. Tak, wdrapałem się, jak wspomniałem, idę po śladach i to akurat mnie bardzo cieszy. Sądzę, że byłoby dużo trudniej, gdybym przez ten śnieg musiał się przebijać jako pierwszy. Tym bardziej, że oczywiście rakiet śnieżnych nie mam. Nie mam wielu rzeczy, które powinienem mieć. Ale jak się nie ma, co się chce, to się chce, co się ma. Wspaniały Beskid Niski wita nas. Hełm. Zaraz podejdziemy bliżej. Zastanawiam się nad śniadaniem tutaj. Jeżeli znajdę trochę bardziej zaciszne miejsce, to muszę się posilić, bo powiem szczerze, słabnę. O, jesteśmy na miejscu. No nie mogę nic nie nagrać. Bez 2 dni, a może nawet 1, mija równe pół roku, jak zafascynowany i pełen emocji zrobiłem swoje pierwsze poważne ujęcie właśnie na tym wzgórzu. Także teraz po pół roku jestem tutaj znowu. Warunki są inne, piękne, białe, troszkę bardziej wymagające, ale cały czas cudowne i wspaniałe. Jest dobrze. Drogi widzu, wyłączyć nagrywanie, gdyż przy tak silnym wietrze bateria momentalnie się rozładuje i prawdopodobnie nie będzie już możliwości dalszego nagrywania. Także życz mi smacznego.
i za chwileczkę wędrujemy dalej. Przemierzamy śnieżne bezludzie. O, tak mogę powiedzieć. Jest pewne zmęczenie. Przede mną tylko tropy zwierzyny. Nie widzę śladów ludzi. Być może zasypał wiatr, dlatego że... Znaczy śnieg, dlatego że czasami zawiewa tutaj i pewnie te ślady długo się nie utrzymują. Kolorowo nie jest. Bardzo marzną mi palce u nóg. Założyłem trzecie skarpety. Grube, takie typowe zimowe. Trochę pomogło, no ale mimo wszystko ten dyskomfort jest. Pewnie jest to związane z tym, że ja ogólnie mam słabe krążenie i tak naprawdę w nogi mi jest zimno zawsze. Powiem całkiem szczerze, koncentruję się na tym, żeby bezpiecznie dojść do kwaterki. Dzisiaj jest ona położona jakieś 16 km od startu. Z tego pewnie 2 będą przez takie w ogóle bezdroża. Od szlaku niebieskiego odbija czarny szlak, który prowadzi do Klimpówki i tam właśnie będę nocował. Znowu zaczyna mnie delikatnie chwytać skurcz mięśnia czwórgłowego uda. Nie jest to przyjemne uczucie. Jeżeli oglądałeś mój materiał z wejścia na rysy, wspominałem tam, że rok wcześniej taki skurcz właśnie mnie pokonał i zmusił do wycofania się. Teraz po prostu zwolniłem. Staram się jak najmniej forsować. Tempo marszu w najlepszym wypadku 2 km na godzinę. Przez chwilę pokazywałem Ci chyba drzewa, musisz mi to wybaczyć. Ręka zamarza. Jest kilka ciekawych spostrzeżeń, podzielę się z Tobą. Jest to znowu dla mnie po prostu kopalnia doświadczeń. Jest inaczej niż w Tatrach, kiedy tak naprawdę idziesz w grupie, masz nieduży dystans, stosunkowo nieduży do pokonania od schroniska Morskiego Oka i wiesz, że w każdej chwili możesz się zwrócić o pomoc do kogoś, kto idzie za Tobą albo kto będzie wracał. Ja na razie o taką pomoc zwracać się nie muszę. No na razie to może złe słowo, ale oczywiście przechodzi przez myśl. Wróć, przechodzi przez głowę taka myśl, co by było, gdyby na przykład silny skurcz nogi uniemożliwił mi marsz. A namiocik jaki mam, to jest osobna historia. Taki żart zimowy. Pokazałem Ci kawałek tej pięknej ścieżki, niewydeptanej, ludzką stopą. Dziewiczy śnieg, momentami zaspy. Idzie się dobrze. Wiatr przestał wiać, więc zrobiło się nawet przyjemnie. Po raz pierwszy nie dla kadru zdjąłem kaptur, kurtki puchowej. A że miejsce jest urocze, to nawet postanowiłem włączyć kamerę i pokazać Ci to piękno. Jest to po prostu niewyobrażalna różnica między tym, jak przy tej samej temperaturze wieje bardzo silny wiatr porywisty, a jak jest zaciszne miejsce. Tak po prostu, aż by się chciało klapnąć i poopalać. Co prawda złudzenie jest fałszywe, ale dużo przyjemniej. Mocno się koncentruję na zejściu. Może ślisko nie jest, ale zdaję sobie sprawę, że nawet jeden upadek może spowodować kontuzję, która uniemożliwi mi dalszą wędrówkę. A chciałbym tego uniknąć. Będę w takim razie przemieszczał się dalej. A Tobie tylko jeszcze pokażę jakby żleb, którym idę. Fajnie, cichutko, przyjemnie, słonecznie, ciepło. Przejście asfaltową, zjeżdżoną drogą. Myślę, że jakieś 2 km. Zaraz będziemy skręcać w lewo. Z tego co pamiętam, to troszkę trzeba się będzie poprzebijać
przez śnieg. Są to drogi polne. Tutaj jeszcze chciałem Ci pokazać. Zobacz. Fajna miejscówka. Jakbyś jechał latem rowerem, bądź też nawet piechotą. Dobrze jest zaplanować tutaj śniadanko, obiad. Można usiąść i pocieszyć się widokami, a widoki są przednie. Wszędzie dookoła jest naprawdę przyjemnie. Zmienił się plener. Wchodzimy do ciemniejszego lasu. Nie wiem, gdybym miał zgadywać, tam powiedział, to są świerki. Plus jest taki, że na drodze śnieg jest ubity. Jest dużo mniejszy wiaterek. Przed chwilą szedłem przez otwarte pole. Znowu troszkę biało. Zmęczenie daje się we znaki. Jednak marsz po śniegu w takich warunkach, kiedy bardzo szybko wychładza się organizm, no, powoduje pewne konsekwencje, a tymi konsekwencjami jest na pewno bardzo duża ilość spalonych kalorii. Akurat tak się zdarzyło, że nie mam teraz w tej części wyżywienia batonów energetycznych, proteinowych. Wziąłem jakieś inne, ale niestety nie dają rady. W tym sensie, że no, nie spełniają swoich wymogów. Jednak proteina w momencie, kiedy się przyjmie, czuć napływ mocy, ale nic. Pierwszy dzień zazwyczaj jest niełatwy, a kolejne to się zobaczy. Ciekawe wydarzenie na szlaku. Postanowiłem Ci pokazać. Jest wyręb lasów, sprytnie. Urządzenie dźwig. No jakoś się to nazywa fachową. Harvester? Raczej nie. Ale widać, że sprawnie to idzie. Ciekawa rzecz. To się dzieje. Ostatnia prosta. Przed skrętem do Klimkówki. Idziemy wzdłuż ogrodzenia. Widać, dały się tu we znaki dziki rolnikom i zdecydowali się na ten płot. Szkody, które wyrządzają dziki, niestety są ogromne. Są to prawdziwe buldożery. Więc taka inwestycja pewnie jest opłacalna, jeżeli w ogóle powstaje. Mówię cały czas o płocie. Jak widzisz, raczej nikt tu przede mną nie przechodził. Widzę tylko ślady sarny, tudzież jelenia. Będziemy tak brnąć w śniegu jeszcze jakiś, może kilometr, i potem skręcimy w lewo, a tam, jeśli się nie mylę, to co najmniej 1,5 kilometra do drogi też trzeba się będzie przebijać przez śnieg, a potem z góreczki do kwatereczki. Udam się na zasłużony odpoczynek. Słyszysz, jak mówię, nie jest to na pewno oznaka zrelaksowania i wypoczęcia. Dostałem w kość, czuję mięśnie, ale przecież nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ciekawy obrazek. Tutaj prawie na pewno trop wilka, a przed nim biegła sobie sarenka. I to dzisiaj. Nie ma śladów ludzi, więc mało prawdopodobne, że był to pies. Czyli pewnie małe łowy. Tak, wchodzimy do Klimkówki. Miejscowość, ale bardzo malownicza, położona między wzgórzami. Ja teraz będę szukał numeru
pod którym mam zamiar nocować. Liczę na gorącą herbatę. Herbaty mam, jest początek. Tradycyjnie pokażę Wam moje włościa. W takich luksusach dzisiaj będę nocował. Pokój trzyosobowy. Będę miał cudne podwójne łóżko. Może to nie king bed, ale też dobrze. Stoliczek. O. Stoliczek, telewizor, szafeczka. Pójdę, pokażę Wam kuchnię. Kuchenka elegancko, gaz, woda, stoliczek, żeby zjeść, lodóweczka, żeby coś wrzucić. I elegancko kuchenka. O, widzę, że tu też już ktoś jest. Dzień dobry. A dalej. Dwie łazienki. O, coś tutaj mi się nie włącza. Może tu. O, elegancko, czysto, schludnie. Z tego co wiem, to jest druga. No to w ogóle na petardzie. Zobaczcie. Hilton z praleczką. No bomba. Po prostu bomba. Trzeba to zapamiętać, bo taka pralka na szlaku to jest jak wygrana w totka. O, nie mogę w zupełności polecić. Nawet bym bardzo chciał. Super. Słuchajcie, po prostu petarda. Spotkałem się już z właścicielką, bardzo miła pani. Moi drodzy, tu jeszcze jest Wi-Fi. Także też się możecie podłączyć do Wi-Fi. Sprawdzę szybkość internetu, to Wam powiem. Póki jeszcze mam trochę siły, to podzielę się z Tobą informacją na temat tego, jaki prowiant ciągnę ze sobą. Skoncentrowałem się głównie na produktach wysokokalorycznych. Jedynym wyjątkiem jest wypełniacz makaron instant. On nie ma za dużo energii, ale daje poczucie sytości. Niedużo waży i można się nim po prostu najeść. Także zazwyczaj dodaję go, jeżeli oglądałeś moje poprzednie vlogi, to dodaję go, do niego dodaję kabanosy. Teraz troszeczkę się zmieniło, jeżeli chodzi o zawartość tego podstawowego, gorącego posiłku, szczególnie w terenie, na biwaku, aczkolwiek teraz też padłem i zaraz zrobiłem, ale to przełączę się na przednią kamerę i w dwóch słowach podzielę się tymi informacjami. Co tym razem? No dobra, to zaczniemy z prawej. To jest mięso, tak naprawdę dostałem je w prezencie. Jest to dla mnie fenomen. Tutaj tej informacji nie ma, ale to mięso ma 1600 kilokalorii przy 100 gramach. Nie spotkałem się jeszcze z taką ilością kalorii, ale sądzę, że na co dzień bym raczej go nie spożywał, znaczy na co dzień, no nawet na wyprawy, dlatego że taki jedna tacka 80 gramów kosztuje około 40 zł, także to jest taki delikates, nazwijmy go wyjątkowo świąteczny. Zazwyczaj tego nie robię, no nie będę kupował, akurat jak powiedziałem dostałem. Kabanosiki, tutaj razem jest 350 gramów. To starcza na około 4 dni. Tu jest zapas na 4 dni, tak? To jedzenie jest przewidziane na 4 dni. Coś już dzisiaj oczywiście jadłem. Mieszanka studencka jako dodatek miałem, zabrałem. Orzechy. Przyznam tak, bardzo dobra relacja do ceny. Około 600 kilokalorii to jest naprawdę dużo. I tutaj przy 450 gramach, tak naprawdę przyjmując jednorazowo trochę powyżej 100 gramów, mamy już 1500 ponad, no prawie 600 kilokalorii. Bułeczka to dzisiaj świeży zakup, zazwyczaj ich nie mam, ale jak jest, to zjem ją z rybką. Tu jest rybka pikantna i to też jest na dzisiaj.
Nie biorę konserw, bo są za ciężkie, ale wiedząc, iż dzisiejszy marsz będzie krótki i będę mógł skonsumować, trafił on na moją listę. To samo zresztą żółty ser. Takie rzeczy, jeżeli jest możliwość, to zjadam od razu na miejscu przy sklepie, ale że prosto z lodówy, no to trafił. Będzie zjedzony dzisiaj, najpóźniej jutro. Tutaj są jakieś batoniki owocowo wzmacniające. To nie jest generalnie to, co kupuję, ale znowu walało się w szufladzie, zabrałem. Trochę żałuję, że nie mam batonów wysokoproteinowych, jednak odczuwam to. Te batony wysokoproteinowe, one bardzo dobrze się przyswajają i robią robotę. Tym razem zabrałem herbatkę w saszetkach ze względu na to, że naiwnie myślałem, iż po drodze zawsze mogę szybciutko sobie wodę ugotować. A dlaczego nie mogę, to jeszcze opowiem. Jabłuszko. Owoce to jest coś, co staram się spożywać codziennie. To jest przecież baza dla elektrolitów. Jeżeli nie będziemy jeść owoców, no to zaczną się problemy, tak? Najszybciej skurcze mięśni, bo sam magnez nie pomoże. Jeżeli chodzi o magnez, to z tego co wiem, najlepszy jest cytrynian magnezu, stąd też targam taką wielką puchę. Kupiłem ją dzisiaj w aptece w Grybowie, rzutem na taśmę. No i też kupiłem maź natłuszczającą dla dzieci. Pewnie zauważyłeś, że mam całą czerwoną twarz i teraz nie wiem, czy to jest twarz czerwona ze względu na to, że się tak opaliłem, bo jednak słońca trochę było i odbijało się od śniegu, czy po prostu została skóra podrażniona uderzeniami ostrego śniegu, a bombardowanie było dzisiaj niezłe. Zabrałem też witaminę C. Ta witamina C, ona rozkłada się w organizmie przez cały dzień. Wziąłem ją też tak na próbę, została mi i dlatego ją zabrałem. Dzisiaj pozbędę się już tego opakowania, bo jest trochę za dużo ten słoiczek i będę miał, nie jest pełen, będę miał to po prostu już w jakimś woreczku foliowym. No i tutaj hicior. Obiecałem coś powiedzieć o wodzie. Zobacz, w wodzie zrobił się lód. Miej na uwadze, że ta woda stoi tu już ponad godzinę. Szczerze mówiąc, praktycznie na szlaku nie piłem. Pewnie przeszedłem około 18 km dzisiaj, sprawdzę to jeszcze. Ale no nie piłem, bo mi zamarzła woda. Jedyny wyjątek zrobiłem taki, że rozpuściłem sobie cytrynan magnezu, bo czułem, że mnie zaczynają brać skurcze i chciałem, żeby ten proces zaczął działać jak najszybciej. I potem po prostu nie było opcji, bo woda była tak zimna, że po dwóch łykach, po dwóch nabraniach w usta już zaczęła mrozić, tak? 2 łyki można było ogrzać temperaturą ciała, a potem już była porażka. No i tutaj Ci powiem moją bazę, tak? Niech Cię nie zmyli opakowanie. To jest tak naprawdę baza, to jest wypełniacz, a do tego wspaniałe źródło węglowodanów. Otóż co tu w środku jest? W środku jest kasza kuskus, pomieszana z makaronem instant, tak po prostu jako dodatek. Przy czym kaszy kuskus jest 300 gramów, makaronu około 200 i dodatkowo 5 opakowań zupy typu gorący kubek, tak? Powiem szczerze, ja nie widzę różnicy. Kupiłem w dyskoncie zamiast za złoty 60 kupiłem za 70 groszy zupę. Wrzuciłem 5, przed chwilą zjadłem, smak jest ten sam. I te węglowodany z kaszy kuskus po prostu rozkładają się bardzo dużo. To jest coś, na czym możesz polegać. Także jutro od tego zacznę dzień i no mam nadzieję, że dociągnę do Wesowej. I gdybyśmy się mieli nie zobaczyć, no to do jutra. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na następny. Kolejne kilometry, kolejne przygody, kolejni poznani ludzie. Będzie na czym zawiesić oko. Zapraszam.